Siema Sybiksy! Dzisiaj naszym tematem jest częstotliwość. Czyli dzisiaj dowiecie się, jak często trenować. Łapy nie ma. Szybkie przypomnienie, 15 oraz 16 grudnia odbędzie się kurs instruktora trójboju siłowego, poziom pierwszy, czyli technika głównych bojów, oraz poziom drugi, jak rozpisać plan treningowy po trójbój siłowy i tam inne duprele. Więcej w komentarzach oraz w opisie filmu. I pamiętajcie o kodzie KFD, tutaj jest, to nie jest fake, to jest prawda. Zanim przejdziemy do szczegółów, musimy poruszyć dwie bardzo ważne kwestie. Pierwsza rzecz, nie powinniśmy analizować częstotliwości bez objętości. Druga kwestia, czy powinno nam zależeć na treningu częstszym? Oczywiście, że tak, ponieważ tygodniowa objętość może wtedy być większa, a jak będzie większa, dzięki temu dostaniemy większy bodziec hipertroficzny. Jak to wszystko zachodzi? Jakie trzeba spełnić warunki? Teraz przejdziemy do szczegółów. Staż. Czym osoba ma krótszy staż, tym jego procesy regeneracyjne trwają dłużej. Wtedy musi trenować rzadziej. Z drugiej strony ta osoba dopiero uczy się techniki, więc potrzebuje treningu częstszego. Jakie jest optimum? Optimum jest takie, że trenuje się częściej, ponieważ chce nauczyć się danego ruchu, czyli stworzyć prawidłowy nawyk ruchowy. Wtedy potrzebuje jakościowej serii, jakościowego powtórzenia, więc nie dochodzi się do dużego zmęczenia obwodowego. Wtedy mamy i obciążenie mniejsze, i objętość mniejszą i możemy trenować częściej. No i takie bardziej pośrednie czynniki, czyli albo krótkotrwałe czynniki, to znaczy przerwa, jeżeli miałeś długą przerwę, no na początku nie możesz trenować często. No i jeśli trenowałeś przez jakiś okres na niskich powtórzeniach duże ciężary i nagle wchodzisz na wysokie powtórzenia, mniejsze ciężary, to wtedy pojawiają się bolesności treningowe i one Cię ograniczają do częstszego treningu. MPS, czyli proces syntezy białek mięśniowych, jest czymś, co dodaje białko do mięśnia, no i ten mięsień staje się większy. Jeśli zrobisz trening w okresie działania MPS, bodziec będzie osłabiony, no i trwa do 36 godzin. Objętość jednostki treningowej. Czym objętość jednostki treningowej jest wyższa, tym procesy regeneracyjne są wydłużone nawet do 2-3 dni. No i rzecz najważniejsza, święta uszkodzenie mięśni i to jest podstawowy czynnik, który decyduje o tym, że możesz trenować rzadziej bądź częściej. No i teraz to opiszemy. Przyjmujemy, że trenujesz często, ale też masz wysoką objętość jednostki treningowej. Wtedy na każdy trening wchodzisz mając uszkodzenie mięśniowe i to ma wpływ na bodziec hipertroficzny. W jaki sposób? No jest to związane między innymi ze zmęczeniem ośrodkowego układu nerwowego. Wtedy ciężko aktywować w pełni wysokoprogowe jednostki motoryczne, czyli mechaniczne obciążenie na włóknach jest mniejsze, a nie jesteś w stanie też aktywować wszystkich mięśni, no i bodziec hipertroficzny jest słabszy. Co możesz zrobić? Między innymi zmniejszyć objętość treningową. Na przykład 10 ciężkich serii na daną partię mięśniową dzielisz na 2 razy i wykonujesz jeden trening w poniedziałek, 5 serii i drugi trening w czwartek też 5 serii. Taki przykład. No i jest też wiele innych czynników, które decydują o tym, dlaczego występuje uszkodzenie mięśniowe, między innymi wydłużone fazy ekscentryczne czy tam tut. Jeśli trenujesz raz w tygodniu, albo trenujesz 5 razy w tygodniu, ale masz taką samą tygodniową objętość treningową, wtedy nie ma to wpływu specjalnego na bodziec hipertroficzny. Ale jeśli trenujesz często i masz mniejsze uszkodzenie mięśniowe, wtedy możesz trenować jeszcze częściej i objętość treningowa wtedy może być wyższa, tygodniowa oczywiście. Więc optymalnie można trenować nawet od 2 do 3 razy w tygodniu jedną partię mięśniową. Czyli patrząc na takie klasyczne splity kulturystyczne, czyli klatka, triceps, barki, nogi, no kulturyści trenują raz w tygodniu partię mięśniową i to jest zdecydowanie za mało. Patrząc na to, że jeszcze są na dopingu, no nie w pełni wykorzystują potencjał treningowy.